Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj pokażę Wam jeden z najnowszych zestawów KADY i jak widzicie jest to RUF GT. Zestaw jest na licencji, składa się z 1655 elementów, jest w skali 1:10. Jak większość zestawów KADY jest on przystosowany do podpięcia silników. Mimo że mam już pełno tych silników od KADY, to zakupiłem zestaw z elektroniką tylko i wyłącznie dlatego, że nie wiem dlaczego, ale opcja z silnikami i bez silników kosztowała tyle samo. Na pudełku RUF prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Jest 20 ponumerowanych woreczków z klockami. Zobaczcie, każdy element transparentny wykorzystany do przednich świateł jest zapakowany osobno, zapewne po to, żeby się nie porysował. Ogromny plus, w Lego nawet szybki są wrzucone razem z innymi klockami, co powoduje, że są mocno porysowane, a tutaj widzimy, że nawet tak małe, drobne elementy są pakowane pojedynczo. Osobno mamy zapakowane też zadrukowane panele i jeszcze dodatkowo jest kilka giętkich elementów. Zajrzyjmy do instrukcji. Jest nieduży blankiet naklejek. Możemy zobaczyć, jak wygląda prawdziwy RUF GT. A tutaj jest z klocków. Szkoda, że nie są postawione naprzeciwko siebie. Można by było wtedy sobie je łatwo porównać. I to tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie. I jestem na początku pierwszego etapu budowania. Mamy już gotowy silnik typu Boxer. Jak widać, KADA nie ma jeszcze w swoim portfolio elementów, które pozwalałyby małym tłokom poruszać się bez udziału grawitacji, czyli to, co Lego wprowadziło w tym roku. Więc tutaj mamy rozwiązanie wsparte gumką. Gumka ściąga tłoki do środka, a w środku mamy dwójeczki, które te tłoki wypychają. Tłoki są podpięte bezpośrednio do dyferencjału, a z drugiej strony mamy wyjście na silnik, który właśnie podpiąłem. Skończyłem właśnie pierwszy etap budowy i mamy już zawieszenie. Przednie jest oparte na pojedynczych amortyzatorach. Zakres działania amortyzatorów zarówno z przodu, jak i z tyłu jest ograniczony. To jest na plus. Z tyłu mamy 2 amortyzatory na każde koło. Są te szare, które są twarde i czarne, które są bardzo miękkie. Z kolei skręt jest oparty na zębatce. Tutaj mamy wyjście do silnika, a górą wyjście do podłączenia kierownicy. Trochę martwią mnie luzy, dosyć spore. Na tylnym zawieszeniu, zobaczcie. Na przednim również. Więc znowu może być taka sytuacja, że będzie bardzo trudno jeździć tym RUF-em po prostej linii. RUF jest gotowy i muszę przyznać, że prezentuje się świetnie. Proces budowy jest bardzo ciekawy, mimo że nie ma tutaj jakichś wyrafinowanych mechanizmów, to wynagradza nam to wiele technik, ciekawych technik budowania. Jedyne, co mi się nie podoba w wyglądzie, to są fotele. Moim zdaniem są trochę za małe,
No i po prostu są brzydkie. Bardzo mi się podobają te złote pasy. Nadruk jest bardzo dobrej jakości. Co ciekawe, tablica rejestracyjna również jest nadrukiem. Jeśli chodzi o naklejki, to z tyłu mamy tylko tutaj. Z przodu mamy, no oprócz tego znaczka, tu jest naklejka, no i tutaj po obu stronach. Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o KD i naklejki, nadal są bardzo słabej jakości. Ten czarny jest bardzo wyblakły. Teraz trochę żałuję, że nakleiłem te naklejki. Ale mimo tych kilku mankamentów uważam, że jest to naprawdę świetny zestaw. Bardzo podoba mi się bryła tego modelu. Zanim przyjrzymy się funkcjom i jak jeździ ten rów, to myślę, że to jest idealny moment, żeby wykorzystać te opony Goodyear od Kady. Opony podmienione. Świetnie wyglądają te 5-ramienne felgi, takie same jak w oryginale. A, jeszcze wracając do naklejek, te małe napisy rów również są naklejkami. Wielka szkoda. Bardzo mi się podoba, że nie mamy tutaj wielkich prześwitów w nadkolach, tak jak to się najczęściej zdarza w samochodach z serii Technik w Lego. Choć myślę, że z przodu można by było go minimalnie dociążyć. Mimo ograniczników nadkola przy pełnym dociśnięciu blokują nam koła, ale przy normalnej jeździe nie ma szans, żeby on na tyle osiadł, żeby koła się zablokowały. Drzwi wsparte są amortyzatorem, dzięki temu ładnie dociskają drzwi, no i nie otworzą nam się podczas jazdy. Jeśli chodzi o wnętrze, to mamy kierownicę z logo, niestety naklejką, zegary, no i te moim zdaniem za małe fotele. W momencie jak decydujemy się na silniki, to tracimy lewy fotel. Z tyłu możemy zajrzeć sobie do silnika. No trochę wygląd psują te kable, ale nie trzeba podłączać świateł. Wtedy nie będziemy mieli tej plątaniny kabli. Przednią maskę również możemy otworzyć. Mamy podpórkę. Od spodu jest bardzo dobrze zabudowany. Oczywiście jak wypniemy silniki, to pojawią się tutaj dziury. Oświetlenie mamy zarówno z przodu, jak i z tyłu. Kierownica jest podłączona do skrętu. Jak mogliście zobaczyć przed chwilą, nie jest on szybki. Trzeba też brać pod uwagę to, że mamy zejście z prędkości na połączeniu z dyferencjałem. Jest wolniejszy od najnowszego Porsche z Lego. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamontować tutaj silnik RC. Na pewno to zrobię i Wam pokażę. Miłym zaskoczeniem przy testowaniu było to, że jedzie bardzo dobrze po linii prostej. Minimalnie, ale naprawdę minimalnie go znosiło na lewą stronę. Mimo tych luzów, które Wam wcześniej pokazywałem, ale teraz sprawdziłem sobie, jak to wygląda w zestawie Lego i na przykład w Mercedesie te luzy są jeszcze większe, więc tutaj to nie odbiega od zestawów Lego. Podsumowując, jest tutaj moim zdaniem świetny stosunek jakości do ceny. Jeśli chodzi o mnie, to miałem okazję składać i Porsche RSR od Lego, jak również to najnowsze, które mogliście zobaczyć kilka dni temu na moim kanale i mogę śmiało powiedzieć, że to Porsche mnie się podoba najbardziej z tych trzech. Jest i ciekawy proces budowania, bardzo dobry wygląd, świetny zestaw za dobre pieniądze. Czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym zestawie, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.